Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry, witam Państwa. Ja się nazywam Kacper Musialik i zapraszam Państwa na kolejne wideo z serii Środa z Fusion 360 Tips and Tricks. W dzisiejszym wideo chciałbym Państwu zaprezentować, w jaki sposób można zamodelować taki przewód biegnący w koło belki. Zgłosił się do nas klient z takim zapytaniem, żebyśmy pomogli z wygenerowaniem właśnie takiego modelu. Chce sobie, to ma być lampa, tak, tutaj ma zwisać żarówka w takim industrialnym stylu. Klient chce sobie to zarenderować, no i w tym celu potrzebował odwzorować ten kabel, który będzie tutaj biegł w koło. Przechodząc na zakładkę, mam dokładnie, powiedzmy, konstrukcję tej naszej lampy, no i będziemy chcieli zamodelować taki kabel. Będziemy chcieli skorzystać z operacji sweep, czyli przeciągnięcia. Do tego potrzebujemy dwóch rzeczy. Profil naszego, który będziemy ciągnąć, i ścieżkę, po której ten profil będziemy przeciągać. Więc zacznijmy od naszego profilu. Jak sobie tą szczelinę tutaj zmierzymy, szczelina na kabel, ona ma 10 mm średnicy, przynajmniej w tym zaokrągleniu. Więc nasz kabel, powiedzmy, będzie miał 10 mm średnicy. I jak to zrobimy? Po pierwsze, odsunę sobie tutaj powierzchnię początkową od dołu o 5 mm i to będzie płaszczyzna, na której będzie zaczynał się mój kabel. Tak? Zrobię sobie na niej szkic. Na tym szkicu, klikając P z klawiatury, wywołam komendę do rzutowania. Zrzutuję sobie to zaokrąglenie w celu uzyskania tego punktu środkowego i wygeneruję tutaj profil początkowy mojego kabla. Tak? Więc pierwszą rzecz, która potrzebna jest nam do przeciągnięcia, czyli profil, mamy. Teraz musimy wygenerować sobie ścieżkę, po której będziemy przeciągać. Sztuczka polega na tym, że my chcemy, żeby nasz kabel owijał się wkoło tej belki, no i miał z nią jak najmniej kolizji, a najlepiej, żeby w ogóle nie wchodził z nią w kolizję, tak? Więc musimy jakoś to sprytnie zrobić. I my wymyśleliśmy, żeby zrobić to w taki sposób. Przechodzę sobie na zakładkę Surface i tutaj z palety Create korzystam z operacji Offset, czyli odsuwania powierzchni. Klikam sobie na powierzchnię zewnętrzną tej belki i za pomocą strzałeczki odsuwam ją o 5 mm, czyli o połowę średnicy mojego kabla. Robię to po to, że będę chciał wygenerować ścieżkę, która będzie przechodziła przez dokładnie tą powierzchnię, dzięki czemu przez punkty leżące na tej powierzchni, dzięki czemu powinienem uzyskać właśnie ten efekt, że kabel jest nawinięty na belkę, a nie wchodzi z tą belką w kolizję. Klikam OK. No i tworzę kolejny szkic. Muszę wybrać powierzchnię, ale w tym szkicu to nie będzie najważniejsze, bo będzie to szkic 3D. Czyli tutaj muszę zaznaczyć, że chcę szkicować w 3D. Teraz za pomocą palety Create, Project Include 3D Geometry, czyli geometrię 3D bym chciał sobie dorzucić. Rzutuję sobie tutaj krawędzie tej mojej powierzchni, przez które będę chciał, żeby przechodził mój kabel. Dodatkowo rzutuję sobie tutaj punkt środkowy i tutaj punkt środkowy. Dobrze. Możemy przejść już do modelowania naszej ścieżki. Wyłączmy sobie elementy, które będą nam niepotrzebne, czyli powiedzmy tą tylnią belkę i tą belkę środkową. Tą sobie zostawię, żebyśmy widzieli, jak tutaj kabel ma biec na dole. Dobrze. Czyli tak. Zaczynamy modelować naszą ścieżkę, przez którą ma przebiegać kabel. Z punktu początkowego będzie biegła linia prosta tutaj do końca naszej belki. I jeżeli chodzi o linię prostą, to na razie byłoby tyle. Kolejną komendą, z której skorzystamy, jest Fit Point Spline, czyli spline przechodzący przez punkty. Ale zanim to jeszcze, to musimy sobie wygenerować te punkty. Czyli z palety Create wybieram Point. No i teraz cała sztuczka polega na tym, że muszę na tej powierzchni zamodelować punkty, przez które ma ta moja ścieżka, koniec końców, kabel przebiegać. Czyli na tej krawędzi. Teraz
Można wyłączyć tą powierzchnię, wtedy program automatycznie fajnie będzie rozpoznawał te linie, ale z drugiej strony problem polega na tym, że te linie nam się nakładają jedna na drugą i łatwo ten punkt sobie gdzieś tam w przestrzeni zrobić. Dlatego ja pozostawię włączoną tą opcję i tutaj jak najeżdżam na tą linię, to Fusion taką przerywaną linią zaznacza, że to jest na tej krawędzi. Tak, czyli kolejny punkt sobie zrobię tutaj, tutaj, tutaj. Nie za blisko tej belki. Tutaj. Na przykład tutaj. Dobra. Teraz tu mamy trochę przestrzeni, więc możemy się przemieścić. Na przykład tu. Na przykład tu. 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 Tak, wyznaczam sobie po prostu kolejne punkty, przez które zaraz będziemy robili ścieżkę. Tutaj, 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 tutaj i punkt końcowy na środku tej naszej powierzchni. Teraz mogę skorzystać ze splina. No i sztuczka polega na tym, że trzeba te punkty wszystkie po kolei wyklikać, tak? Czyli punkt początkowy i idziemy przez wszystkie kolejne punkty, starając się nie pomylić, a nie jest to takie skomplikowane, żeby sobie źle kliknąć. Pyk, 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 pyk. Ups, źle chyba. Dobra, zaraz to poprawimy. Pyk, 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 pyk i pyk. Mamy splina. Tutaj chyba się gdzieś minąłem z tym punktem, tak, więc za pomocą wiązania narzucimy punkt na punkt. Oczywiście one są niezwymiarowane. Tutaj moglibyśmy teraz te wszystkie punkty dokładnie zwymiarować, żeby ten kabel wyglądał dokładnie tak, jak chcemy, ale troszeczkę tutaj pominiemy ten aspekt. Nasza ścieżka, żeby się chciał ten nasz kabel po niej przeciągnąć, musi być w każdym miejscu styczna, tak? Czyli tak, po pierwsze, proszę zobaczyć, że zrobił nam się niestety spline tak zwany zamknięty, pętla. Musimy w niego kliknąć prawym klawiszem i Open Close Spline, czyli robimy, żeby był on otwarty. Po drugie, no tutaj musimy mieć tego naszego splina stycznego do tego kabla. I drugie takie miejsce będzie tutaj. No bo w tym miejscu kabel będzie wchodził w belkę drewnianą, no i będzie wchodził przez nią w linii prostej, czyli zróbmy sobie kawałek tutaj linii przerywanej. OK. I zróbmy wiązanie styczności pomiędzy nie kierownicą spline'u, tylko pomiędzy tą linią a samym spline'em. OK. Oczywiście moglibyśmy tutaj się teraz skupiać tymi kierownicami, punktami, sterować sobie tym wszystkim, żeby było jak najładniejsze, ale to pominiemy. Kończę Finish Sketch. Mogę teraz wyłączyć tą powierzchnię i w zakładce Solid Create Sweep. Przeciągamy ten profil po tej ścieżce i proszę zobaczyć, wygenerował się kabelek. Klikam OK. Włączam widoczność pozostałych brył. No chcielibyśmy jeszcze, żeby kabel był czarny, czyli w zakładce Modify Appearance bierzemy czarny kolor, nakładamy na kabel. No i pozostało nam jeszcze zrobienie tutaj otworu w tej belce. Możemy to zrobić w taki sposób, że na chwilę wyłączyć sobie widoczność tej belki. Za pomocą narzędzia Press Pull złapać tutaj za powierzchnię końcową kabla. Wydłużyć go na przykład, zobaczmy o ile, żeby o 60, żeby lekko tutaj wystawał. Klikamy OK. W tej chwili oczywiście mamy kolizję pomiędzy tym belką a tym kablem. Można to sprawdzić tutaj. Interference to z tym. Pokaż nam kolizję. Jak widzicie Państwo, jest kolizja. Klikam OK i za pomocą narzędzia Combine jestem w stanie w tej belce za pomocą tego kabla wyciąć otwór i opcja Keep Tool spowoduje, że kabel mi nie zniknie, tylko zostanie dalej w modelu. OK.
I teraz jak sprawdzimy inspect, interference, pyk, pyk, już kolizji nie wykryto. I w ten oto sposób wygenerowaliśmy ten kabel. Myślę, że dosyć ciekawy model. W dzisiejszym wideo to wszystko. Zapraszam Państwa do zasubskrybowania kanału i na kolejne wideo w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.